Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Ja dzisiaj rozpoczęłam dzień od sprzątania i gotowania, a mianowicie zrobiłam już obiad, także potem będę miała spokój. Eryk ma już pierwszą swoją drzemkę dzisiaj. Ogarnęłam kuchnię, odkurzyłam na dole, a teraz zabieram się za resztę rzeczy, które chcę dzisiaj zrobić, a mianowicie chcę sprzedać rzeczy na Vinted, moje oraz Eryka. Także mam stertę ubrań, ponieważ ostatnio robiłam pranie. Ja zawsze robię tak, że ustalam sobie dzień prania i przez ten dzień robię pranie. Chyba że jest brzydka pogoda, a muszę zrobić pranie, to wtedy nie mam całego dnia, ponieważ mam pralko-suszarkę w jednym, czyli wtedy tak naprawdę pranie i suszenie zajmuje dość sporo czasu, więc wtedy ustalam sobie 2 dni, że 2 dni właśnie piorę i suszę, a później prasuję. Ale że była ładna pogoda, to na szczęście prałam tylko w jeden dzień, ale teraz mam stertę ubrań, którą muszę właśnie ogarnąć. Zaraz Wam pokażę, także to jest moja sterta ubrań. Pomocna jest ta deska. Jest to deska na parę, także tak naprawdę ja tylko przejadę raz żelazkiem i już jest super ekstra wyprasowane. Tutaj są rzeczy właśnie, które muszę wystawić na Vinted. Troszkę ich jest. I jeszcze mam do sprzedania ten kosz Mojżesza. Muszę go wystawić na Marketplace. Kupiłam go zaraz przed urodzeniem Eryka i w sumie Eryk już się nie mieści za bardzo w nim. To znaczy długościowo jeszcze się mieści, ale szerokościowo jak tam rusza rękami, nogami, to się tak naprawdę denerwuje, że nie ma takiej swobodnej przestrzeni, także muszę go już sprzedać, wystawić. W niedzielę byliśmy w Ikei i tak naprawdę pojechaliśmy po jedną rzecz, może 2 maksymalnie rzeczy, a wyszliśmy z szafką na buty oraz szafą taką, w sumie nie wiem, czy to jest szafa, pokażę Wam później, nie wiem jak to nazwać, ale jest to coś takiego na kurtki, na taką odzież wierzchnią, na jakieś torebki i tak dalej. Stwierdziliśmy, że właśnie przearanżujemy troszeczkę nasz przedpokój, bo jest trochę nudny, nie mieszczą się też wszystkie rzeczy, ponieważ teraz mamy Eryka rzeczy, także jakiś tam wózek, siedzonko do auta i nie ma gdzie tego trzymać, bo mimo tego, że mieszkamy w domu szeregowym, tak naprawdę jest on bardzo mały i wszystko po prostu, mam na myśli ten wózek i to siedzonko do auta, wszystko jest w przedpokoju i po prostu nie ma jak przejść nawet tak naprawdę, dlatego stwierdziliśmy, że właśnie ogarniemy tą szafę, kupimy tą szafę i będzie więcej miejsca, tak? Będzie tam można położyć to siedzonko, będzie można złożyć wózek i też tam położyć obok tej szafy, także fajnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie wszystko leży w kartonach, o tutaj są kartony, także Dominik musi to wszystko poskładać, zobaczymy jak to będzie wyglądać, będzie się prezentować, pokażę Wam efekt końcowy, mam nadzieję, że będzie super. No właśnie z Eryczkiem wyszliśmy na ogród, co tutaj bawi, a ja będę sadzić sadzonki, które dostałam od koleżanki w sumie prawie tydzień temu. Dostałam pomidorka i ogórka. Przygotowałam sobie tutaj 2 doniczki, rękawiczki, jakąś łopatkę i tu z tyłu za mną mam ziemię, także zaraz będziemy sadzić. Roślinki posadzone, dołączyły do kolekcji pomidorków, które sadziłam w pierwszym vlogu. Nagrzewają się teraz na słoneczku. Hello, jak tam? Jak tam na słoneczku? Ja właśnie testuję nową kamerę. Poprzednią, którą miałam, nie sprawdziła mi się, także ją oddałam. Zobaczymy, jak będzie z tą, ale pokazuję Wam ją przede wszystkim dlatego, że już 15 minut
Eryk śpi sam w łóżeczku. Zazwyczaj to jest 5, maks 10 minut. On głównie śpi na klatce mojej bądź Dominika. Gdy tylko położymy go na łóżeczku, gdziekolwiek, to praktycznie za chwilę się budzi. Także mamy sukces! Jedyne, do czego mogę się przyczepić, jeśli chodzi o tą kamerę, to temperaturę. Pokazuje tu, że mamy 23 stopnie w sypialni, co jest totalną nieprawdą, ponieważ mam dodatkowy termometr i mamy 21 stopni. Ale w sumie nie zależy mi na tej funkcji, jeśli chodzi o tą kamerę, także pominę ten aspekt. Eryk wstał, spał jakieś 30 minut sam w łóżeczku, także mamy sukces. Nigdy tak długo sam w łóżeczku nie spał. Oczywiście pomijając noce. Noce śpi w łóżeczku bez problemu, ale drzemek tak długich nigdy nie robił w łóżeczku. Także pozytywnie, mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zobaczymy, dam Wam znać. Kolejną drzemkę według aplikacji ma mieć o 11:15. Tą drzemkę akurat zrobię mu w wózku. Oczywiście zadbam o jego komfort, czyli żeby miał ciemno, będą mieć wertepy na chodnikach, żeby było mu też wygodnie, żeby się nie budził. Muszę pójść na miasto, załatwić parę rzeczy. Muszę pójść do przychodni, ponieważ dostałam list od szpitala, że moje badanie cytologiczne, w sumie, że muszę zrobić badanie cytologiczne, żeby zobaczyć, czy nie mam raka szyjki macicy. Tutaj takie badanie robi się co 4 lata i dostaje się list właśnie ze szpitala, żeby wykonać to badanie. Oczywiście ono nie jest obowiązkowe, jeżeli się nie chce, nic się na nie, ale oczywiście wiadomo, że pójdę. Tak wygląda ten list. Oczywiście są moje dane, nazwa badania i informacja, że muszę skontaktować się z moją przychodnią, żeby umówić się na spotkanie w celu wykonania tego badania. Oczywiście do przychodni mogłabym zadzwonić, ale zazwyczaj jeżeli tam dzwonię, wiszę na słuchawce pół godziny, godzinę. Ostatnio dzwoniłam i wisiałam na słuchawce 2 godziny prawie, a do przychodni na nogach mam niecałe 10 minut, także bardziej opłaca mi się tam pójść i bezpośrednio umówić się na spotkanie. Ja właśnie zbieram się na siłownię i przygotowuję swój napój, a mianowicie jest to woda z tym oto proszkiem. Jest to kreatyna, jest tak naprawdę świetna, zwłaszcza jeżeli ktoś nie jest fanem wody zwykłej. Ja piję wodę, bardzo lubię wodę, ale na siłownię zabieram właśnie ze sobą to. Jest to kreatyna o smaku pomarańczowym. Są oczywiście różne smaki. I jak ją przygotowuję, to po prostu mam tutaj półlitrowy pojemnik, szklany oczywiście. Nie lubię plastikowych pojemników na wodę czy w ogóle na jakieś płyny, bo tak naprawdę plastik reaguje z każdym płynem, a nie potrzebuję pić plastiku. Wlewam sobie tutaj wodę do tego. Okej, mamy wodę. I tutaj są w tym pojemniczku takie w sumie bardzo malutkie miarki. Jedna miarka. I ja sobie na pół litra wsypuję 2 takie właśnie miareczki malutkie. Jedna i druga. Oczywiście rozsypałam standardowo. No i sobie po prostu to wszystko mieszam, żeby tego nie było na dnie. No i to oczywiście taki kolor pomarańczowy. Żółtawo-pomarańczowy, bo tak jak powiedziałam, jest to pomarańczowy smak. Tutaj na instrukcji jest napisane właśnie, że na 150 do 200 ml wody jedna taka łyżeczka tego proszku. Ta jedna łyżeczka ma 4 gramy. No i oczywiście potem zmiksować, tu jest napisane, że 10 sekund i można pić. I ten proszek w sumie spoko się rozpuszcza, nie ma tu żadnego proszku na dnie, także to jest fajne, że jak się pije, nie czuje się tego proszku. Ja to kupiłam jakiś miesiąc temu i tak naprawdę zostało mi jeszcze połowę opakowania, a piję to praktycznie codziennie. Kreatyna jest naprawdę świetna, przede wszystkim dla osób aktywnych, nie muszą być nie wiadomo jak bardzo aktywne. Chodzę na siłownię 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu ćwiczę w domu, oczywiście prawie codziennie jakiś spacer z Erykiem i piję sobie tą kreatynę codziennie, tak jak powiedziałam wcześniej. Ono sprzyja regeneracji mięśni, budowaniu masy mięśniowej, też pomaga tak jakby uniknąć takich bólów mięśni, skurczy mięśni, jest naprawdę bardzo fajna i ja jestem zadowolona, naprawdę
jeżeli chodzi o działanie jej. Chodzę na siłownię i nie mam aż takich zakwasów, bym powiedziała, po siłowni, także naprawdę super. Są też badania naukowe, które potwierdzają, że kreatyna pomaga w regulacji stresu, w rdzeniu syntezy stresu, czyli także sprzyja funkcjonowaniu naszemu mózgu, układu nerwowemu. Usprawnia gospodarkę hormonalną, dodatkowo pomaga w regulacji cholesterolu, pomaga w transporcie tlenu do komórek, także jest świetna dla anemików, z czym ja się również borykam. Pomaga w napięciu przedmiesiączkowym u kobiet, także naprawdę jest bardzo pozytywna, zwłaszcza jeżeli niestety przechodzimy nasze napięcie przedmiesiączkowe dosyć negatywnie. Pomaga też szybciej tak jakby dojść do siebie po różnych obrażeniach, ponieważ właśnie pomaga budować tą masę mięśniową, czyli tak naprawdę po ciąży stosowanie kreatyny jest po prostu niezbędne moim zdaniem. Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. Ja właśnie zbieram się na siłownię, muszę sobie ustawić fotel, bo Dominik wcześniej jeździł, oczywiście Dominik to mój mąż, Dominik wcześniej jechał autem, więc teraz muszę ustawić go tak, żebym ja mogła nim jechać. Upsi! Wyłączyć radio. Zresztą problem z ustawieniem lusterek, nie wiem czemu. Wiem, jak mam ustawić lusterkę, jak zdałam prawo jazdy, ale jakoś tak nie wiem. W sumie nie wiem, jaki jest najlepszy widok dla mnie. Jestem gotowa i mogę jechać. A ja zwyczaj jadę na siłownię o godzinie jakoś 21, 22, teraz jest właśnie godzina 21:01 na moim zegarku. Jadę o tej godzinie, bo nie lubię, jak jest dużo ludzi na siłowni, o tej godzinie jest zazwyczaj mało osób, a przede wszystkim Eryk już śpi, więc tak naprawdę nie muszę się nim zajmować. Mamy już taki ustalony plan i w sumie sprawdza się on, czyli około godziny 7, w zależności o której godzinie ma ostatnią drzemkę, ale tak około godziny 7, 7:15 idę myć Eryka, później go karmię i potem on idzie spać, czyli o godzinie max 20:15 on śpi, w zależności jak szybko wszystko po prostu pójdzie, jak łatwo, ale mówię, godzina 20:15 on po prostu już chrapie. Także to jest fajne, więc ja wtedy mogę coś tam porobić szybko, jakieś butelki umyć, ogarnąć się, czy ogarnąć dom, cokolwiek. I potem właśnie jest już 21, więc ja sobie jadę na siłownię. Oczywiście nie jest to codziennie, nie dałabym rady chodzić na siłownię codziennie. Na razie chodzę na siłownię tak około 2 razy w tygodniu. No wiadomo, obowiązki, więc nie ma kiedy tak naprawdę pójść. Jeżeli bym mogła, to bym chodziła tak naprawdę praktycznie codziennie. W tym czasie, jak ja jestem na siłowni, Dominik w sumie nie zajmuje się Erykiem, bo on zazwyczaj śpi, czasem tam musi mu dać smoczka, czy sprawdzić, czy wszystko jest okej. No ale ktoś fizycznie, wiadomo, musi być w domu, może nie siedzieć obok i patrzeć się w Eryka, ale patrzeć na tą kamerę, czy wszystko jest ok. Także wtedy Dominik zajmuje się Erykiem, a ja mam czas dla siebie i wykorzystuję go na przykład dzisiaj na siłownię. Także jedziemy, odpalam autko i spadamy. Tak jak powiedziałam, bardzo lubię, jeżeli jest mało osób na siłowni, ponieważ mogę sobie ćwiczyć to, co chcę. Jeżeli potrzebuję ćwiczyć właśnie na maszynach czy na wolnych ciężarach, to wtedy wszystko jest praktycznie wolne, bo raz chyba, oczywiście po ciąży, bo wcześniej chodziłam o różnych godzinach, ale raz poszłam chyba w tamtym tygodniu jakoś o 19, więc też w sumie wieczorem, ale zamierzałam ćwiczyć wtedy nogi, nie byłam w stanie, ponieważ wszystko było zajęte, więc sobie ćwiczyłam górną część ciała, górne partie, także dzisiaj mam nadzieję, że też nie będzie dużo ludzi i poćwiczę sobie akurat górną partię ciała.
Oczywiście zapisując się na tą siłownię miałam w planach, tak jak powiedziałam chyba w pierwszym moim filmiku, tak jak powiedziałam, pójść na te zajęcia, na zumbę, pilates, teraz też prowadzili TRX-y, więc bardzo bym też chciała spróbować, ale nie miałam po prostu czasu akurat pójść o tej godzinie, o której te zajęcia są, bo no akurat na przykład pilates jest 2 razy w tygodniu, chyba o 18 z tego co pamiętam, jest taka godzina średnia w sumie, bo Eryk wtedy nie śpi, skończył on wtedy swoją ostatnią drzemkę, no i tak naprawdę o 19 trzeba go przygotować spać, więc mogłabym pojechać w sumie o 18 do mnie, jakby się zajął Erykiem. No ale w sumie nie wiem, nie czuję się jeszcze tak psychicznie, nie wiem jak to powiedzieć. Jest to niby separation anxiety, nie wiem jak to się mówi w sumie po polsku. Więc jak Eryk śpi, ja czuję się ok, jeżeli mnie nie ma, bo on w sumie śpi. Ale jeśli on nie śpi, to jakoś wolę być obok. Myślę, że chyba to jest normalne, nie wiem, ale tak w sumie mam. Dopiero w sumie jest 2,5 miesiąca po porodzie, więc tak naprawdę obydwoje chyba chcemy być ze sobą praktycznie cały czas, bo to wszystko jest jeszcze świeże tak naprawdę. Ja w ogóle czuję się jakbym urodziła w tamtym tygodniu. Oczywiście psychicznie, nie fizycznie. Także, tak jak powiedziałam, wolę być z nim. I oczywiście wolałabym być w domu, wiadomo, wolałabym sobie pójść spać, wolałabym sobie odpocząć, kiedy Eryk śpi, ale tak naprawdę nie mogę po prostu patrzeć na siebie w lusterko. Wiem, że to jest głupie, wiem, bo tak naprawdę dopiero niedawno urodziłam, ale po prostu nie mogę i dlatego właśnie chodzę na siłownię, chcę jak najszybciej wrócić do swojej figury, do kondycji sprzed ciąży, także no tylko chodzę na siłownię, ale tak jak mówię, no wolałabym osobiście pospać sobie czy coś, ale nie o to chodzi, tak. Wolę być przede wszystkim zadowolona z siebie, patrzeć w lusterko bez żadnego problemu, a nie po prostu zamykać oczy, kiedy się przebieram. No cóż, także mam nadzieję, że uda mi się dokonać tego szybko. Parkowanie tyłem zaliczone. Okej, jestem gotowa, zabieram swoją wodę. Także tak jak mówiłam, wolałabym siedzieć przed telewizorem, zajadając moje ulubione chipsy o smaku zielonej cebulki, lejsy w dodatku, ale nie ma, że boli, trzeba się ogarnąć, zmotywować i ruszyć dupkę. W sumie nie wiem, czy potrzebuję kurtkę, nie jest w sumie zimno, bo na pewno świetnie mam spodenki i kurtkę przeciwdeszczową, ale wcześniej padało, myślałam, że teraz też chmurnie jest dość, także myślałam, że będzie może padać. Preferuję iść od razu w ubraniu na siłownię z tego względu, że o tej godzinie te główne szatnie są zamknięte, są tylko takie lokery, gdzie można zostawić swoje rzeczy, ale są bardzo małe, takie małe szafki, także wolę, jak powiedziałam, od razu być ubranym, przygotowanym. Tak, tu teraz mam tą kurtkę i będę musiała ją gdzieś tam rzucać, przede wszystkim jej nie zapomnieć, bo ostatnio zapomniałam mojej butelki z wodą, to znaczy, przepraszam, chciałam się wrócić, bo już wyszłam poza siłownię, chciałam się wrócić, ale nie chciałam się brama otworzyć, nie wiadomo czemu, nie wiem, więc będę musiała porozmawiać z kimś z siłowni, bo w sumie szkoda butelki, nie? Także zobaczymy, czy ona dalej gdzieś tam jest na siłowni. Co za muchę. O nie, co za muchę. Dobrze, super. Super, kolacja z głowy. Idziemy dalej. Jest 22:25, ja jestem po siłowni. Było mega dużo ludzi, ale w sumie zrobiłam to, co chciałam, więc jestem zadowolona. Nie spodziewałam się, że będzie aż tyle ludzi dzisiaj. Teraz spadam do domu, bo Eryk zaraz wstanie
A chciałabym jeszcze wziąć prysznic, bo jestem mega zmęczona i spocona na maksa. Chciałam to nagrać wczoraj, ale się nie udało, także witajcie w kolejnym dniu. Eryk nie miał najlepszego dnia wczoraj, ja też miałam parę rzeczy do zrobienia, także nie udało mi się niestety. Ale co chciałam Wam powiedzieć, tak jak wspomniałam, do monitorowania snu Eryka używam aplikacji, zaraz Wam ją pokażę. Uważam, że ułatwia ona życie w 100%. Na tej aplikacji zapisuję sobie tak naprawdę wszystko. Zmianę pieluszek, pory karmienia, sen. Jeżeli potrzebuję podać Erykowi jakieś leki, to też sobie tam zapisuję. Jakieś zabawy, kąpiele, naprawdę wszystko tam jest. Ta aplikacja ułatwia mi życie, jeżeli na przykład jestem zaspana w nocy i rano nie pamiętam, o której godzinie karmiłam Eryka, o której on poszedł spać, czy zmieniałam mu pieluszkę. Naprawdę nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać, jeżeli jestem zaspana i ostatnie noce były średnie, powiedzmy. W ciągu dnia też, kiedy mam dużo na głowie, Eryk nie ma najlepszego dnia, powiedzmy, to wszystko zapisuję sobie po prostu w aplikacji i mogę sobie sprawdzić na przykład, kiedy ostatnio go karmiłam i kiedy będzie kolejna pora karmienia, ponieważ przygotowuję butelkę, to trochę schodzi, więc wiem, że na przykład Eryk je co około 2,5-3 godziny, 10 minut wcześniej czy 15 minut wcześniej przygotuję sobie butelkę i ta butelka będzie już gotowa, podgrzana, Eryk nie będzie płakał i będzie miał po prostu jedzenie na czas, bo no nie wiem, no ja osobiście nie byłabym w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Próbowałam, nie powiem próbowałam, ale ułatwia to życie. Czemu nie skorzystać z czegoś, jeżeli tak naprawdę to jest na wyciągnięcie ręki? Dużo osób pewnie powie, zwłaszcza kobiet, o Boże, nie jest w stanie tego zapamiętać, masakra, co to za matka. Okej, wy sobie zapamiętujcie, ja mam aplikację, jeżeli ona jest, jeżeli ona pomaga, to czemu nie skorzystać z tego narzędzia, powiedzcie mi. Uważam, że jest to mega pomocne i no, ułatwia życie, ułatwia. Jeżeli ktoś preferuje zapamiętać, trzymać to sobie w głowie, spoko, ale uważam, że musimy pamiętać o tak wielu rzeczach, że nie musimy jeszcze dodatkowo pamiętać o tym, skoro jest narzędzie pracy, które nam w tym pomaga. A oto ta aplikacja, ona nazywa się Baby Daybook. Tutaj przykładowy dzień. Tutaj jest, tak jak powiedziałam, wszystko. Czyli o której go karmiłam, o której poszedł spać, o której się bawił. Jeżeli uczymy swojego malucha spania, czyli po angielsku tak zwany sleep training, możemy sobie po prostu wejść w timeline i widzimy, o której godzinie mniej więcej chodzi spać, o której ma drzemki, także wszystko tutaj jest. Ostatnie miesiące, ja tą aplikację w sumie zaczęłam używać dopiero jakoś tak w kwietniu, bardziej regularnie, dlatego to tak wygląda śmiesznie. Jeżeli chcemy zobaczyć na przykład, o której godzinie go karmiliśmy, to też tutaj wszystko jest. Możemy sobie sprawdzić zmianę pieluszek. Także wszystko tutaj mamy, o której godzinie, co i jak, jeżeli chcemy po prostu sobie sprawdzić. Tutaj można też zobaczyć sobie statystyki, na przykład zmiany pieluszek, ile było zmian pieluszek w danym miesiącu. Ja osobiście nie używam tej opcji, ale po prostu pokazuję Wam, że jest. Jest też opcja rozwoju, czyli można sobie zapisywać ząbkowanie, wagę, no cokolwiek chcemy. Dla mnie najbardziej pomocne jest zapisywanie i monitorowanie snu, karmienia oraz zmiany pieluszek. My akurat z Dominikiem mamy wersję premium. Jest o tyle fajna, że po pierwsze nie ma reklam, które mnie mega denerwują, a po drugie przede wszystkim nie tylko jedna osoba ma dostęp do jednego konta na tej aplikacji. Jest to dla mnie ważne z tego względu, że pamiętam na początku, jak ściągnęłam sobie tę aplikację, tylko ja ją miałam i jeżeli Dominik zmieniał pieluszkę, czy kładł spać, czy karmił Eryka, prosił mnie, żebym ja to wszystko zapisała. Oczywiście nie ma problemu, ale czasem było to troszeczkę denerwujące, zwłaszcza kiedy byłam zajęta i coś robiłam. Także teraz wykupiliśmy tą opcję premium i on ma dostęp do aplikacji i ja, mimo tego, że nie musimy prosić siebie nawzajem, ja z Dominikiem, żebyśmy coś
prostu zapisali na tej aplikacji, to dodatkowo, jeżeli na przykład ja zajmuję się pół dnia Erykiem, a kolejne pół dnia Dominik przejmuje obowiązek opieki, to wszystko jest na aplikacji, to znaczy ja nie muszę Dominikowi czy Dominik mi mówić, o której ostatnio Eryk spał, o której jadł, czy zmieniałam pieluszkę. Wszystko jest na aplikacji, jeśli oczywiście zapisaliśmy. Wszystko tam jest. Oczywiście rozmawiamy ze sobą, to nie jest tak, że po prostu mamy aplikację i nie komunikujemy się, ale czasem jest tak, że na przykład Dominik przyjmuje Eryka, a ja muszę szybko tu i teraz iść do lekarza, czy mam jakiś ważny telefon, to nie muszę mu wszystkiego tłumaczyć, tylko po prostu on sobie wchodzi w apkę i wszystko tam jest. Ja teraz przyjmuję obowiązek opieki nad Eryczkiem, także żegnam się z Wami i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego vloga oraz tych poprzednich. Jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie Was zachęcam, podlinkuję je w opisie tego odcinka i widzimy się już wkrótce. Pa, pa!